wszystkich zgromadzonych na naszej szkolnej akademii z okazji obchodów Święta Narodowego upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam wszystkim, jak wielkie znaczenie miały wydarzenia z roku 1791. Konstytucja 3 maja była jedną z ostatnich prób ratowania państwa polskiego. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej obojga narodów i wprowadzała zmiany mające wzmocnić nasze państwo. Powszechnie przyjmuje się, że była to pierwsza konstytucja w Europie i druga, po konstytucji USA, konstytucja na świecie. Pomimo tego, że obowiązywała ona bardzo krótko, stała się symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Udowodniła, że Polacy w obliczu zagrożenia potrafią podejmować skuteczne decyzje. Dziś, dzień 3 maja, jest świętem narodowym. Zapraszamy wszystkich na krótki rys historyczny przedstawiający wydarzenia z czasów rozbiorów i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zanim jednak zatopimy się w historyczną opowieść, odśpiewamy hymn państwowy. Szkoła powstań! Baczność! Do hymnu! Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Pierwszy rozbiór Polski i uzależnienie od Rosji był szokiem dla większości szlachty. Coraz więcej przedstawicieli tej grupy zdawało sobie sprawę z potrzeb reform w tym państwie. Polsce sprzyjała sytuacja międzynarodowa. W 1787 roku Turcja zaatakowała Rosję i wkrótce otrzymała pomoc dyplomatyczną i militarną od Prus i Wielkiej Brytanii. Rok później Rosja została zaatakowana przez Szwecję. W obliczu tych wydarzeń caryca Katarzyna II rozpoczęła starania o uzyskanie pomocy militarnej od Rzeczypospolitej. W zamian za jej otrzymanie zgadzało się na przeprowadzenie częściowych reform. W 1788 roku w Warszawie rozpoczął się Sejm, który ze względu na podjęte decyzje oraz czas trwania został określony mianem wielkiego lub czteroletniego. Jego obrady trwały nieprzerwanie od 1788 do 1792 roku. W celu usprawnienia jego pracy oraz uniknięcia zerwania przy pomocy liberum veto podjęto decyzję, że Sejm będzie skonfederowany, a decyzje będą podejmowane większością głosów. Marszałkiem Sejmu Wielkiego był Stanisław Małachowski. W trakcie jego obrad udało się podjąć szereg reform. Zwiększono armię do 100 000 żołnierzy. Samymi podatkami obciążono szlachtę i duchowieństwo. W prawie o miastach zrównano mieszczan zamieszkujących dobra królewskie ze szlachtą. Mieszczanie mogli otrzymywać tytuły szlacheckie, stopnie oficerskie oraz godności duchowne, nabywać majątki ziemskie i obejmować urzędy. Zwolennicy reform skupili się wokół Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Dążyli oni do zmiany ustroju Rzeczypospolitej. W porozumieniu z królem i na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki przygotowano projekt konstytucji. Został on przyjęty 3 maja 1791 roku, stąd nazwa dokumentu Konstytucja 3 maja.
Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Na mocy Konstytucji 3 maja tron Rzeczypospolitej odtąd miał być dziedziczny. Na Sejmie Walnym przestało obowiązywać liberum veto, co ograniczyło wpływy magnatów i obcych mocarstw. Zniesiono podział na koronę i Litwę. Od tego momentu istnieć miało jedno państwo Rzeczpospolita Polska. Wprowadzono trójpodział władzy, zwiększyły się prawa mieszczan z miast królewskich, zmniejszono znaczenie polityczne najbiedniejszej szlachty, ochroną prawną objęto chłopów. Niestety, nie wszyscy zgadzali się z reformami Sejmu Wielkiego. Nade wszystko nie były one mile widziane w Rosji. Część magnatów w porozumieniu z carycą Katarzyną II w 1792 roku w Petersburgu zawiera konfederację skierowaną przeciwko zmianom. Oficjalnie decyzję o jej zawiązaniu ogłoszono w Targowicy. Przywódcami Konfederacji Targowickiej byli trzej magnaci: Potocki, Branicki i Rzewuski. Do dziś Targowica jest symbolem zdrady narodowej. Na wezwanie konfederatów do Rzeczypospolitej wkracza 100-tysięczna armia rosyjska. Czoło jej stawiają 60-tysięczne oddziały polskie. Mimo zwycięstw polskich pod Zienicami, gdzie dowodził bratanek króla książę Józef Poniatowski i Lubieńką, gdzie dowódcą polskich wojsk był Tadeusz Kościuszko, Polacy ostatecznie wojnę przegrywają, caryca Katarzyna II grożąc królowi detronizacją i kolejnym rozbrojeniem kraju zmusza Stanisława Augusta do poparcia Konfederacji Targowickiej. Mimo wcześniejszych obietnic, caryca Katarzyna II wraz z Fryderykiem Wilhelmem II dokonują w 1793 roku drugiego rozbioru Polski. Rosja zagarnęła ziemie białoruskie, ukraińskie oraz Podole. Prusy zajęły Wielkopolskę, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. W rozbiorze nie brała udziału Austria, gdyż była zajęta wojną z Francją. W tym samym roku w Grodnie zebrał się Sejm. Steroryzowany przez zaborców zatwierdza drugi rozbiór oraz znosi większość reform Sejmu Czteroletniego. Przywrócono przywileje szlacheckie, wolną elekcję oraz liberum veto. Część zwolenników reform, obawiając się represji, udaje się na emigrację do Saksonii.